Gdy zmarłych ludzi wspominamy i drogi, które żeśmy przeszli, ich daty śmierci pamiętamy, wtedy płaczemy, że odeszli. Gdy te osoby były bliskie, to też się zdarza bez wątpienia. Nasze wspomnienia prawie wszystkie mamy od czasów urodzenia. Mym skromnym zdaniem urodziny jeszcze za życia to rzecz święta, ale po śmierci kto z rodziny oprócz rodziców je pamięta? Lecz w radiu słyszę żartownisia, który fantazje dziwne snuje, że gdyby żył, to miałby dzisiaj, a we mnie się aż krew gotuje. Bo nie wiesz tego, redaktorze, i niech infamia cię okryje. Gość może by przepłynął morze, gdyby żył, ale on nie żyje. Więc nie wchodź w Boże kompetencje, bo czy nie rusza cię sumienie? Wszak opowiada konsekwencje ten film, oszukać przeznaczenie. I przecież nie wiesz, czy osoba, która by nie zginęła wtedy, czy by wypadek lub choroba nie nabawiła znowu biedy. Elvis osiągnąłby wiek starczy, lat 90 długa droga, chyba 42 i starczy przy jego zdrowiu i nałogach. Lecz mogę pojąć ból rodziców, co przepełnieni są żałością, bo ich tak ukochany synek zmarł jeszcze przed pełnoletnością. Można ich by usłyszeć nieraz, kiedy rok albo i dwa potem mówią: skończyłby właśnie teraz 18 lat w tę sobotę. Wyjątek, który mogę strawić, a widzę co dzień gorsze nowe i nie wiem, czy chcę się w to bawić, w takie myślenie życzeniowe. Grzegorz Ciechowski, gdyby dożył, inaczej toczyłby się świat. I oczywiście by wciąż tworzył i miał 68 lat. A Bruce Lee w pionowym rozkroku miałby, co w głowie się nie mieści, 85 lat w tym roku, choćby wyglądał na 40. Dziś czytam w internecie wieści, generał Maczek, co powiecie, miałby lat ponad 130. Czy to nie absurd w naszym świecie? A takich głupot co dzień widzę, wzburzone jak ja całe morze. Jest mi niedobrze i się brzydzę twego gdybania, redaktorze. A już ośmieszasz się przed nami, gdy fakt urodzin tyczy osób, które już zmarły przed wiekami. Tu już nie zaśmiać się nie sposób. Kiedyś w lutym w Toruniu, przegryzając piernik, usłyszę w radiu taką myśl na piątkę: gdyby był tu dzisiaj Mikołaj Kopernik, obchodziłby swoją 550. Złapię się za głowę i krzyknę: dlaczego? To już chyba wolę historię Noego.